Witam, zapraszam na kolejną prezentację mapy do Farming Simulator 25. Dziś Peaceful Acres, mapa w typie północnoamerykańskim. Autorem tej mapy jest Nesty, rozmiar mapy 93 MB. Mapa dostępna jest na wszystkie platformy, oczywiście znajdziecie ją na ModHubie, a link do tej mapy oczywiście w opisie pod tym materiałem. Witamy w Peaceful Acres. Ta mapa została stworzona na podstawie rzeczywistego terenu w centralnej Pensylwanii. Spokojne miejsce, w którym można się zrelaksować i cieszyć tym, co wszyscy kochamy. Rolnictwo. Kluczowe dane. 29 pól, pola są małe i średnie, o powierzchni od 5 do 63 akrów, jedno gotowe gospodarstwo rolne ze sprzętem do rozpoczęcia uprawy 3 pól startowych, punkty dla zwierząt i produkcji. Zakup pola numer 30 daje dostęp do wszystkich terenów wspólnych i dróg. Mam nadzieję, że mapa przypadnie Ci do gustu i będziesz się dobrze bawić. Rozgrywkę na tej mapce rozpoczynamy na gospodarstwie startowym. Widać od razu amerykański styl. Nie wiem, czy to gospodarstwo jest też tutaj jakimś próbą odzwierciedlenia rzeczywistości, ale wygląda dosyć rozlegle, można by powiedzieć. Zobaczcie, jakie tam potężne maszyny pod tą wiatą stoją. Tutaj jest jakaś, tak, myjka jest, ale tutaj ciekawe rzeczy. Jest header, wózek, natomiast zaraz sprawdzimy, co tutaj jest w tych garażach. Czy coś w ogóle jest. Wow. Zobaczcie, a jeszcze z tym malowaniem. Aha, już w którymś to patchu doszła taka wersja tych John Deere'ów. No to nieźle. 8R, ale jeden? Nie, no pewnie jest ich więcej. No i następny. Troszeczkę w innej konfiguracji może. Kolejny, czyli 4 mamy. No to zaczynamy tutaj fajnie, naprawdę fajnie. Od 4 dużych ciągników. Zresztą sprawdźmy sobie może to w taki sposób. O właśnie, może w taki sposób. Jest pick-up na samym początku. 4 razy 8R. Ok. Tylko tam może się różni troszeczkę, nie wiem, tymi kołami. No to nieźle się tutaj zaczynam bawić. Przyczepa jest jedna duża Brandnera. Dodatkowo mamy sprzęty. Kultywator. Jest jeden Waderstadt. Mamy pług. Też jest potężny Kverneland. Do tego siewnik. Jakiś siewnik potężny. Amazon, rozsiewacz do nawozu, też maksymalnie wielki. Combine, też 8900. Lexion, potężna maszyna. Oczywiście header i wózek do tego widzieliśmy. Przyczepa to jest maszyna zielonkarska. No i narzędzia ręczne to jest tutaj myjka, ona sobie stoi tam. Czyli całe nasze gospodarstwo, jakby nie było. Tutaj pozostałe części maszyn, czyli klas, pług, który wystaje poza ten, poza tą wiatę, bo jest taki duży. O, pies jest. To jest rzadkość, powiem wam, na mapach, ale jest. A tutaj jest. I dodatkowo mamy tutaj, mamy magazyn na palety i fajnie, bo on jest dosyć mocno zaopatrzony. Mamy paszę mineralną, nawet dodatek do kiszonek. No to dosyć ciekawe. Widzimy herbicydy, wapno, nawóz i nasiona. Po 6 takich palet. Ok? I tu jest zbiornik na zboże. Czyli w opisie jest napisane, że mamy zwierzęta, ale nie widzę zwierząt. Za chwilę zaraz sobie przejdziemy i przeanalizujemy. Jeszcze ten... Ile tu jest? No dobra. Odpowiednio duży bin, tak? Teraz przejdźmy sobie do tego, jak wygląda w ogóle ta mapa, tak? Tutaj było powiedziane, znaczy może było napisane, że na tej mapie znajdziemy małe i średnie pola. No tak, jeżeli chodzi o standard centralnej Pensylwanii, być może te pola nie są takie małe. Zobaczcie, jakie tutaj jest potężne pole i ile ma hektarów. No nie jest małe. Te pole nie jest małe. No i tyle. 26 hektarów. Startowe 3 pola są tutaj. Są tereny leśne, tylko że nie wiem, czy one są wyodrębnione. Tu jest coś powiedziane o landzie numer 3. Nie 3, tylko 30. Dobra, czyli jeżeli go kupimy, a kupić możemy go za 0, to będziemy mieli dostęp do wszystkich lasów. Tak mi się wydaje. Aha, i widzę tutaj mamy jakieś zwierzęta, bo bez tego chyba nie ma żadnych zwierząt. Zresztą zaraz zobaczymy. Tak się to prezentuje, te pole, czyli, znaczy ta mapa, czyli tutaj jest gospodarstwo, tu są pola, tutaj najprawdopodobniej jest sklep, gdzie możemy kupować maszyny, tu kilka produkcji, stacja benzynowa, tutaj też kilka produkcji. Jest Katie, czyli handlarz zwierząt. Tutaj są szklarnie, jest dużo szklarni. I na dole są zwierzęta, tylko że one nie są chyba w tym momencie jeszcze nasze. Ale może się mylę, zaraz zobaczymy.
Czyli tak, kalendarz, no standardowy, nie podejrzewam, żeby tutaj było coś zmienione, jeżeli chodzi o zwierzęta. A jednak mamy, czyli mamy kurniki i więcej niż jeden, mamy zagrody dla owiec i to trochę tych owiec już jest. Tak więc fajnie, duża łąka, widzę, że tutaj łąka jest karmienie tą łąką. Jest kolejny kurnik, fajnie, że jest już pokarm od razu, to jest też dobra rzecz. I mamy oborę również. No całkiem spora ilość bydła jest, tak więc to też jest plus. Czyli trzeba będzie kupić jakieś pole, żeby mieć kiszonkę też, co nie? No chyba, że jakieś tutaj lewą trawę zrobimy sobie i kiszonkę z tego. Ale najlepiej byłoby kukurydzę kupić. Jakieś pole z kukurydzą. Dobrze, czyli to są zwierzęta. Kontrakty, no to standardowe. Wow, ile na kontraktach też możecie zarobić, całkiem nieźle. Mając dosyć duże maszyny, no to w miarę szybko byłoby to możliwe do zrobienia. Na przykład zbiory przy pomocy tego kombajnu, chociaż nie, no tu jest 8 hektarów, to w sumie dosyć szybko byłoby to możliwe do zrobienia. Podejrzewam, że pracownik nie będzie miał tutaj żadnych problemów, tak więc jechać tutaj z pracownikiem na samym początku i naprawdę nieźle można by od razu zarobić. Jeżeli chodzi o produkcję, posiadane, a więc te szklarnie są również moje. Tak więc, no, całkiem nieźle. Dosyć dużo. Są to wszystko duże szklarnie. Chwilę tam pójdziemy. Jest fabryka, nawet fabrykę mamy na starcie. No to jest duży plus. To jest duży plus, bo od razu możemy przerabiać te warzywa, które tutaj zrobimy. Tak więc całkiem nieźle. Jest młyn zbożowy również na starcie i jest przędzalnia. To całkiem niezły stan posiadania. Natomiast dostępny jest jeszcze biogazownia, olejarnia, piekarnia i zakład krawiecki. Czyli całkiem nieźle na start. Młyn zbożowy również, tylko że zbóż nie mamy. No ale to, zaraz zobaczymy, co my mamy. Nie, nic niestety nie mamy. No ale wymucimy pierwsze pola, tak więc byłoby już coś do pracy w tym młynie. No i ewentualnie bym mógł tutaj wziąć wysoki kredyt, ponieważ jest dużo maszyn, jak wrzucę sobie modyfikacje na kredyty, no to całkiem niezłą zdolność kredytową będę miał. I mam te pola również, które mają odpowiednio dużą wartość. Podejrzewam, że całkiem niezłą zdolność kredytową miałbym, gdybym stosował do tego odpowiednią modyfikację, tak więc trochę kredytów mógłbym wziąć. Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, ile kosztuje tutaj hektar, ale wydaje mi się, że jest standardowe 60 000. Podejrzewam, bo tak widzę, że tutaj jest tak, około 60 000 raczej będzie kosztowało. Dobra, podnieśmy się i zobaczmy, co tu się dzieje dookoła, bo tak naprawdę to gospodarstwo jest tak, no widzicie, tu już granica jest i tutaj mamy, no dosyć duże pole, tutaj kolejne pole, no jest tych pól troszkę i tutaj wydaje mi się, że tu jest jakaś dolinka, tak więc tak łatwo nie będzie można przejechać. No i zobaczcie na te pola, no w opisie było napisane małe i średnie, ale wiedziałem, że to jest coś jest nie teges, ponieważ było napisane również, że jest tylko 29 pól, tak więc nie jest to mapa razy 4, jest to standardowej wielkości mapa, ale no to nie są aż takie małe. Nie są tu jeszcze też bardzo duże pola, a więc trzeba powiedzieć, że to są małe, średnie, na amerykański standard. Można by to raczej tak powiedzieć. A więc zlatujemy sobie na dół, tutaj mamy możliwość pewnie zakupu i naprawy sprzętów. Pewnie tam jest możliwość naprawy sprzętu, czyli to jest taka lokalizacja wyciągnięta z mapy amerykańskiej. Płasko jest tutaj niesamowicie. No tam jest, widzę, jakaś górka, ale generalnie tymi dużymi maszynami fajnie to wygląda. Tu chyba obornik jest rozrzucony. Albo jakaś... Dobra. A więc tak to wygląda. No to jest nieźle. Rzeczywiście było coś takiego, że w pewnym momencie ludzie zaczęli narzekać, że nie ma dużych odpowiednich map na te duże maszyny, które przychodzą w DLC i nagle, no to oczywiście jest jakieś pewne przesunięcie czasowe i nagle pojawiło się tego nawet za dużo, można by powiedzieć, co nie? Bo w ostatnich czasach razy 4 kilka map wyszło, poza Modhubem również się pojawiły i tutaj proszę bardzo, stacja benzynowa, można zatankować. Okej, tak to się prezentuje. I lecimy sobie tutaj. BGA, nie wiem ile kosztuje, ale standardowy taki układ, jaki znamy z mapy amerykańskiej, z tym wyjazdem i jeszcze wjazd powinien być gdzieś z tej strony, dokładnie, czyli mamy stąd jeszcze wjazd. Tutaj mamy sprzedaż palet, jeżeli się dobrze, tak, powinno coś takiego być. Tu jest chyba olejarnia, po budynku rozpoznaję i wcześniej było powiedziane, że tutaj olejarnia jest na starcie.
czyli to należałoby nabyć. I dodatkowo jeszcze, co to jest? To jest bakery, czyli piekarnia, tak? W tym rogu. No jest kilka tutaj punktów produkcyjnych, takich kluczowych, co nie? Czyli BGA potężne, nie wiem ile to kosztuje, ale podejrzewam, że sporo musi. Aha, bo to jest na tym landzie 30, na 30, tak? Które kupujemy za darmo i później ewentualnie sobie tylko wyłącznie wystarczy dokupić biogazownię. Ale ile ona by kosztowała? No, 1,5 miliona. No dobra, okej, to jest jak najbardziej spoko cena, co nie? Bo się tutaj obawiałem, że nie będzie wiele kosztowało. No, pozostałe produkcje nie kosztują aż tak dużo. Tak więc tak się to prezentuje. Może przelecimy sobie w ten rejon, bo widzę, że środek mapy już jest omówiony. To są pola, duże pola. No dobrze, małe i średnie. Małe i średnie. No dobra, pójdziemy może w taką narrację. Tutaj jakaś droga jest przez ten las i dolecimy sobie do terenów. Czyli tak, tutaj są te szklarnie, ale wcześniej tutaj są nasze tereny. Wow, jak to fajnie jest zrobione, dobra. Aha, no tak, no ładnie, no bo to jest wyciągnięte. Handlarz zwierząt tutaj, tak? Dokładnie, handlarz zwierząt i to jest wyciągnięte z amerykańskiej mapy. Okej. Czyli, no tak to należałoby to traktować. Widziałem tutaj takie miejsce, gdzie są szklarnie, czyli to jestem, teoretycznie jestem właścicielem tych szklarni, czyli, no dobra, zjedziemy sobie na dół, zobaczymy jak tutaj wygląda tutaj. To są te duże szklarnie, ładnie są tutaj, ładnie jest dojazd, tylko wodę trzeba będzie tutaj ogarnąć, a nie wiem gdzie tutaj wodę, skąd tutaj wodę brać. Czy jest tu jakaś rzeka? Nie widziałem, nie zauważyłem. Szczerze mówiąc. To jest... A nie, myślałem, że to wiatrak, a to jest po prostu oświetlenie takie duże. Jaka jazda, jakie to duże jest. Ale ładnie to wygląda. Te amerykańskie mapy, no... Ja nie jestem, znaczy, lubię amerykańskie mapy, ale szczerze mówiąc, lubię takie mapy amerykańskie, jak zrobi to Giant Software. Autentycznie, bo takie są do zaakceptowania dla Europejczyków, bo tam jest, coś się dzieje i tak dalej. Dlatego Amerykanie, jak na te standardowe amerykańskie mapy, tak co Giant zrobi, to tak dziwnie na to patrzą, ale później jak wejdziemy na taką amerykańską mapę z perspektywy Europejczyka, no to no jest to osobliwe, ale Amerykanie się cieszą, no bo to są różnice kulturowe. Australijczycy być może też się z tego cieszą, że to tak wygląda. I tutaj mamy taki standardowy centrum handlowe, tak? Farmers Market, tutaj wszystko można sprzedać w sumie. Tak więc tak to się prezentuje. Dobra, podniesiemy się i jeszcze przelecimy w stronę zwierzaków. Aha, czyli tutaj mamy nasze produkcje, te, które są nasze na starcie. Dobrze mówię? A, tu jeszcze jest coś. A, to jest ten targ rolny, dobra. I teraz tak, mleczarnia, tutaj jest również fabryka żywności konserwowej, ale ta mleczarnia, wydaje mi się, to jest tylko punkt sprzedaży. Tutaj jest przędzalnia, to jest też nasze i jest młyn zbożowy. Dobra, zjedziemy sobie na dół, zobaczymy jak to wygląda. Okej, mało taki amerykański jest chyba ten młyn. Taki trochę... A dobra, bo to jest nasz, tak więc okej, bez przesady, żeby był jeszcze taki duży. I teraz można przejść... A, tu mamy jeszcze też silos na kolejne 2 miliony, jeżeli by nam brakowało. I teraz tak, bo mamy... jak to wszystko jest porozwalane, tam jest obora. Ale dobra, tutaj są silosy na kiszonkę. Jak to porozrzucane jest? Tam są chyba kurniki. Na mapie to widać, że to jest chyba w jednym miejscu, tak, ale jak tutaj wylądujesz, to jakieś kilometry, żeby dojść do tych krów. Zobaczymy, ile tutaj w ogóle tych krów jest. No nie wiem. Mnie to trochę osłabia coś takiego, nie? Takie jeżdżenie, szczerze mówiąc. Ile tutaj tych krów? 211. No to się nie zawiodłem. A ile? 50 jest ich chyba, tak? Jeżeli się nie mylę. No jest ich nawet więcej. A, tutaj są. Bo tak mówię, gdzie one są, nie? One są tutaj. W cieni się skryły. Cwaniaki. A więc tak to wygląda. Dobrze, że mają pokarm od razu i to całkiem dużo tego pokarmu. Dodatkowo łąka. Tak więc... Zobaczcie, już wiem, gdzie sianokosy bym zrobił. Jeżeli bym kupił ten teren numer 30, to wszystko jest moje wtedy.
Dobra, teraz już wiem, tylko sprzęt zielonkarski kupić i tyle, nie? I zobaczcie, tutaj łąkę zrobię. Jak ja bym tutaj zaorał, to ja bym miał drugi jeszcze taki sam areał, co jest aktualnie. No i drzewa powycinać. Jest tutaj miejsce na kilka kurników. Z kurami od razu, jak nie mam. No dobrze, okej, fajnie. Więc pod tym względem to jest dobrze. Okej, nawet jest pokarm. No więc spoko. Peaceful Acres. No spokojnie jest tutaj, bo nawet ten ruch uliczny jest taki, że on gdzieś tam jest. Zobaczcie, jak jest płasko. Tak więc jeżeli ktoś jest miłośnikiem tego typu map, no to teraz, no chyba ludzie już mogą przestać narzekać, że nie ma map do Nexata, do Plain and Prairies. Tak więc nie. No w tym momencie to jest tego wystarczająco dużo. Tutaj chyba jest nawet zrobione miejsce, gdzie by ewentualnie sobie nowe gospodarstwo postawić. Tak? Bo ten teren, w momencie kiedy to się zakupuje, okej, jak rozumiem, to jest mój ten teren. Ale to z drugiej strony jest trochę mało fajne, bo w trybie multi to będzie tak nie do końca fajne, nie? Nie będzie można łączyć na przykład pól. No ale dobra, to są duże pola. No bo trzeba by zakupić to wszystko, o, ten teren, nie? Widzicie, nie można łączyć w takim układzie pól, nie? To nie jest do końca dobrze pomyślane, szczerze mówiąc. No, ale tak to jest. Nie chciało się komuś, autorowi tutaj łączyć tych farmlandów, tak? Tylko tak to zrobił. No i być może on to jakoś przemyślał, że w jego mniemaniu to byłoby dobre, ale zobaczmy na granicach, jak to wygląda. W sumie dosyć podobne są tutaj tereny, co nie? Widać, jest jakieś gospodarstwo i tylko pola. Tutaj jakieś kolejne gospodarstwo, droga, ale tutaj chyba nie do końca to coś jest tak skorelowane z tym, co nie? No dobra, nieważne. To tyle, jeżeli chodzi o tą mapę. Nie ma tutaj zbyt wiele poza ogromem pól. No, ale wreszcie możecie chyba mieć jakiś większy wybór tych map dużych dla tych dużych DLC. Nie wiem, czy koniecznie tą bym chciał tutaj mapę. Niekoniecznie. Już bym chyba wolał razy 4 mapę... Nie, zdecydowanie. Tutaj... No nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. To tyle, jeżeli chodzi o tą prezentację. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, Anton.